Polsce mamy bardzo bezpiecznie, bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie i bardzo bogacie. Stres nas zabija dosłownie. Gra o naszą energię. Będziemy doświadczać tak zwanego cierpienia do momentu. To jest dopiero początek. Co na Słońcu się dzieje? Po pierwsze chciałam powiedzieć, że to nie jest program astrologiczny. Te czasy, które pozwalają nam doświadczać więcej, Mówicie, że kolejna rewolucja przed nami. Że co, że teraz sobie pomyślę, że chcę mieć Ferrari, mam Ferrari. bo od jakości twoich reakcji zależy jakość twojego życia. Duchowy rozwój, poznanie siebie, Tu się coś dzieje, tam coś wybuchło. Co ja mam robić? Ludzie pytają, gdzie wyjechać, w co inwestować, co robić. bóle głowy, żywe sny, jakieś koszmary. Dać zrozumienie. To jest informacja, że ja teraz mogę zbudować nowe. To jeszcze co, może wam się cieszyć, tak? Że mnie wyrzucili z pracy, Prawie w ogóle nie mówię o pokoju. Albo mówić nie, tak się nie da, nie zgadzam się, nie mogę i dalej siedzisz w dupie. to my decydujemy, co powołujemy do życia. Rosja wejdzie do Polski, czy nie wejdzie. Wchodzimy na bankiet zwany życiem, na który mamy pełne menu możliwości. Ten system widzi, on lubi to. On lubi się bać. Obecnie społeczeństwo przesadza z wiarą w badania naukowe. Często przyjmujemy za pewnik to, co zostało opatrzone pieczątką, certyfikatem czy podpisem znanej osobistości. Niestety, rzeczywistość jest inna. Uznając wszystkie badania za wiarygodne, można gorzko się pomylić. Warto zachowywać czujność, patrzeć na metodologię, na to, kto dane badania zlecił lub finansował. Mieć świadomość, że część danych z badań jest ukrywanych, natomiast te, które potwierdzają daną tezę, są przekazywane dalej opinii publicznej. Nie od dziś wiadomo, że system medyczny jest opanowany przez korporacje, których celem jest rozpropagować i uwiarygodnić skuteczność działania swoich produktów, często przy wykorzystaniu zdania liderów opinii publicznej. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, a rekomendacje leczenia, które dostałeś, nie pomagają, należy zacząć je podważać, nawet jeśli je otrzymałeś od największego autorytetu. Na kanale nagrywam również odcinki z autorytetami w kwestii zdrowia. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży. Tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Magdalena Mleczkowska oraz Paweł Sado, twórcy projektu Świadomość Quantum 2.0. Od ponad 20 lat zgłębiają wiedzę z zakresu poszerzania świadomości. Prowadzą warsztaty i szkolenia, wykorzystując najszybsze i najskuteczniejsze procesy zmiany podświadomości. Pokazują, jak świadomie rozumieć życie, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał i być szczęśliwym w każdych okolicznościach. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witajcie na kanale. Dziś temat świadomości i po raz kolejny w studiu Magda i Paweł. Witajcie. Cześć. Cześć. No, myślę, że możemy zacząć śmiało stwierdzeniem, że dużo się dzieje. Dużo się dzieje, czyli sprawdza się to, co mówiliście na poprzednich nagraniach na kanale, to, co mówicie na swoich warsztatach, to, o czym opowiadacie na swoim kanale, że dużo się dzieje, ale mówiąc już bardziej szczegółowo, bo niektórzy mówią, tak ogólnie mówią, to mają rację zawsze, no jak tak ogólnie nazwią jakiś problem, to przecież on się zawsze sprawdzi. Gdybyście tak mogli powiedzieć, zaczynając dzisiejszą rozmowę, bo dużo mamy wątków, co tak naprawdę się dzieje? No bo strach to jedno, ale do niego później wrócimy, on jest powszechny i go widać. A co się dzieje, czego nie widać, a ma na nas wpływ? Może od tego zacznijmy. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Od samego początku. Ale to jak wspomniałeś, minął w sumie rok, okrągły rok od tego, kiedy tutaj po raz pierwszy na kanale się pojawiliśmy i myślę, że wiele się zmieniło w tym czasie i są pewnie osoby, u których zmieniło się więcej, są osoby, u których zmieniło się mniej, ale każdy widz, który nas teraz ogląda, myślę, że nawet jeżeli nie musi uciekać się do całego roku, do całego miesiąca nawet, myślę, że jakby nawet ostatni tydzień wziął pod uwagę, to jestem przekonany o tym, że chociażby w tym ostatnim tygodniu wiele się w jego życiu działo. Zarówno jeżeli chodzi o jego stan emocjonalny, no to nie muszą być zmiany na poziomie globalnym, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, jak my się zachowujemy. Czy mamy jakieś wahania nastrojów, czy jak wstajemy, mimo że śpimy 6, 7, 8 godzin, to czy na przykład nie jesteśmy zmęczeni w dalszym ciągu. Czy nie mamy jakichś takich spadków energii w ciągu dnia i tak dalej, bo te czasy pozwalają nam doświadczać więcej tego typu stanów, które możemy też nazywać jako niekomfortowe po prostu. Tak, ale to, co też widzimy właśnie w ostatnim czasie,
co się gdzieś tam rozkłada na przestrzeni, tak, ostatniego roku, ale intensywnie bardzo było właśnie w ostatnich tygodniach, związane nie tylko z emocjonalnością, ale też z fizycznością, tak, bóle głowy, żywe sny, jakieś koszmary, problemy z dusznością, z trawieniem, generalnie wszystko gdzieś tam mocno nasilone i to jest związane z rzeczami, które dzieją się w energii. Tak, taki chociażby prozaiczny natłok myśli, czy jakieś takie właśnie stany poddenerwowania, stany lękowe, które nie są nam obce. To, co rok temu już mówiliśmy, nie tylko my, bo też Kasia Szewczyk o tym dużo mówiła, my tylko może gdzieś rzucimy jeszcze kolejny raz światło na to, żeby też dać zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takich rzeczy i sytuacji wydaje się więcej na co dzień niż w latach poprzednich i też powiemy o tym, jak sobie z tym radzić na co dzień, bo wydaje mi się, że to jest chyba takie najbardziej istotne w tym momencie. Myślę, że wszyscy oswoili się już z tym stwierdzeniem Pluton w wodniku. To chyba już każdy ma gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane. I właśnie ten Pluton w wodniku, który teraz dopiero w tym roku na stałe zagościł, bo on w zeszłym roku był na chwilę, potem znikł i teraz wszedł ponownie na 20 lat. Więc na 20 lat blisko zagościł. I to, co zwiastuje takie ułożenie planet, bo to nie jest tak, że to jest po raz pierwszy w historiach ludzkości, tylko to już się działo chociażby podczas tej słynnej rewolucji przemysłowej w roku 1779. I mamy teraz ten sam cykl. Jeden cykl się zamknął, teraz rozpoczyna się kolejny. I to, co zwiastuje takie ułożenie planet, to właśnie przede wszystkim głęboką transformację. I ta transformacja będzie się zadziewała na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, bo my jesteśmy wielopoziomowi i zarówno będzie się dokonywała na poziomach takich globalnych, będą zachodziły globalne przemiany, ten Pluton jest szczególnie taki, można powiedzieć, planetą taką, która lubi wszystko burzyć i tworzyć od nowa. Jak Feniks z popiołów będziemy mieli okazję się odrodzić, bo czasami, żeby stworzyć coś nowego, to trzeba zostawić to, co stare. Trzeba się z tym, co stare, pożegnać. Trzeba zostawić to za sobą, żeby móc ruszyć do przodu. I ten właśnie układ planet będzie sprzyjał zarówno tym zmianom globalnym, jak i tym zmianom, które zachodzą wewnątrz nas. Bo tak jak na górze, tak i na dole. I właśnie te różne stany, które teraz doświadczamy, te różne zmiany zachowań, czy to nasze, czy wśród naszych bliskich, to, co się zadziewa w naszym kraju, czy w Europie, czy na świecie, chociażby też taka swoista wiosna ludów, tak, że ludzie zaczynają być coraz bardziej podburzeni, coraz bardziej walczyć o swoje. To też jest domena układu tych planet, które zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli dbać bardziej o swoją wolność. No i widzimy, co się dzieje teraz na ulicach w Polsce, w Europie, co się dzieje na świecie i tak dalej. To jest jakby konsekwencja, ale to jest dopiero początek tych zmian, które będą się działy i warto mieć tego świadomość, że to nie jest nic złego, nic niebezpiecznego, ale że tak po prostu jest. I my możemy się w tym odnaleźć i mając tą wiedzę, mając też narzędzie do tego, żeby sobie radzić w tej tak zwanej rzeczywistości, żeby dać się nieść tej fali zmian, a nie być pod nią. Poruszymy tutaj dzisiaj wiele ciekawych tematów, ale już wiemy teraz, że w tym czasie antenowym nie jesteśmy w stanie powiedzieć wam wszystkiego tego, co byśmy chcieli. I dlatego mamy dla was niespodziankę. Zapraszamy Was w najbliższy czwartek na bezpłatne szkolenie, na którym będziemy mówić o tym, jak poczuć więcej spokoju, jak obniżyć swój stres, jak pozbyć się lęku, niepokoju i jak generalnie zakochać się w swoim życiu. Także kliknijcie w link, który znajduje się pod tym filmem, zapiszcie się, zarezerwujcie swoje bezpłatne miejsce i do zobaczenia. Do zobaczenia. 20 lat. 20 lat przed nami, tak jak mówisz, już to było w historii grane, rewolucja przemysłowa, więc mówisz, że mówicie, że kolejna rewolucja przed nami. Teraz myślę, że ci, którzy temat dopiero słyszą pierwszy raz, mogą być zaciekawieni, ale może trochę zaniepokojeni. To na pewno, słysząc to, no bo 20 lat przed nami i teraz mówisz, że można z tym pracować, można wykorzystać narzędzia, można się odnaleźć w tej sytuacji.
Pytanie jak? No bo faktycznie ta ilość informacji dzisiaj o zmieniającym się świecie, ja nawet nie mówię o geopolityce, ale mówię o świecie finansów, mówię o świecie edukacji choćby w Polsce, mówię o wyborach prezydenckich tu, o różnych wyborach. Ludzie słyszą tak dużą ilość informacji, w zasadzie zastanawiają się. I teraz mówiłeś o tym, że będzie się to zmieniać na przestrzeni, na różnych płaszczyznach, czyli tej globalnej, ale również tej naszej wewnętrznej. Czy my powinniśmy się skupić jednak na swoim podwórku? No bo słysząc to wszystko naokoło, my sobie myślimy, Jezu, tu się dzieje, tam się dzieje, ta Francja zalewana, tu się coś dzieje, tam coś wybuchło, tu coś, co ja mam robić? Ludzie pytają, gdzie wyjechać, w co inwestować, co robić, czy sprzedawać, czy się budować. Mnóstwo pytań, mało odpowiedzi. Cały czas mało odpowiedzi. Mówicie, że to 20 lat, więc to nie jest chwila. Tak domniemam. Często słyszę, że niektórzy mówią, to chwilę i zaraz się uspokoi. No i teraz jak odpowiadać, jak reagować na to wszystko, mając taką świadomość, że to jest początek zmian, no i Feniks z popiołów. Jeśli nawet coś się wywróci, coś się zepsuje, to zaraz będziemy mieli z tego nowe. Więc rozumiem, że tutaj nadzieja wypływa z tego stwierdzenia. Tak, i z naszej perspektywy to nie jest koniec zmian, to jest dopiero początek i te zmiany będą coraz bardziej potężne i coraz bardziej widoczne, szczególnie jeżeli my będziemy starali się z tym walczyć, jeżeli się nie będziemy z tym zgadzać, jeżeli będziemy widzieli, że to jest coś złego, coś, co nam zagraża. Bo takie sytuacje, takie wyzwania, jakie stają przed nami na co dzień, bo nie mówimy o jakichś globalnych rzeczach jak wojny i tak dalej, być może wrócimy jeszcze do tego tematu, ale my, można powiedzieć, toczymy wojny na co dzień w swoim środowisku, z naszymi najbliższymi, w swojej pracy, z naszym szefem, z naszymi pracownikami. Nie musimy gdzieś tam daleko specjalnie uciekać, bo to życie tak naprawdę toczy się w nas cały czas. I my te swoje konflikty, które gdzieś tam też mamy okazję oglądać gdzieś w telewizji, bo nie doświadczamy ich na co dzień sami, ale innego rodzaju konfliktów doświadczamy. I właśnie to wszystko, co odczuwamy na co dzień, co powoduje nasz dyskomfort, co czasami, można powiedzieć, spędza nam ten sens powiek. Bo każdy by chciał żyć radośnie, żyć w spokoju, żyć w tej tak zwanej pełnej obfitości, żeby to po prostu życie płynęło. No nie do końca tak to wygląda. Ale może wyglądać. Tylko że żeby tak wyglądało, to najpierw potrzebujemy przejść kilka gruntownych zmian. Bo jeżeli będziemy robili tak samo, jak przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no to mamy gwarancję tego, że nic się nie zmieni. Ale to, co właśnie od tego zaczęliśmy, taki chociażby układ planet przychodzi nam z pomocą. Więc to nie jest kara za nasze złe zachowanie, że teraz będzie gorzej, będzie trudniej, tylko to jest szansa. My zawsze patrzymy na to jako na szansę i jako na możliwości, jakie nam zsyła los, można powiedzieć w cudzysłowie, bo z reguły im trudniejsze czasy, jak to jest takie powiedzenie, trudne czasy tworzą silnych ludzi. I teraz doświadczamy takich czasów i takich sytuacji, które nam się wydają teraz trudne, ale nie jesteśmy w stanie w momencie, kiedy doświadczamy czegoś, co ocenimy czy osądzimy jako negatywne, na przykład, nie wiem, stracimy pracę, albo stracimy kogoś bliskiego, albo nasz związek się rozpada i tak dalej, no to będąc w tym momencie, no to, no Paweł, no ale chyba nie powiesz mi, że w tym jest coś pozytywnego, coś, co ja mogę w ogóle się z tego jeszcze, może mam się cieszyć, tak? Że mnie wyrzucili z pracy, albo zwolnili, albo zobacz, jestem na przykład rolnikiem, jakie tutaj nowe dyrektywy wchodzą. Każdy ma swoje jakieś rzeczy, z którymi się mierzy. Z reguły od dłuższego czasu niektórzy się mierzą z nimi całe życie, ale jeżeli będziemy patrzyli się na nie jako problem, jako na problem, no to one zawsze będą problemem. I dopóki nie zmienimy naszego zachowania, naszego podejścia, dopóki nie zauważymy innej perspektywy, czyli staniemy troszkę z boku i nie będziemy wchodzili w to, bo łatwo jest wejść, szczególnie gdzieś tam oglądając telewizję. Myślę, że większość teraz widzów powie, ja już telewizji nie oglądam. No dobrze, no ale twoja rodzina ogląda, twoi znajomi oglądają, z drugiej strony scrollowanie Facebooków, Instagramów i tak dalej, tam też wszystko jest. To nie jest tak, że jak pozbędziemy się telewizora, to nagle problemy znikają, ja teraz mam czas, żeby się skupić na sobie, bo ciągle w tym ekosystemie egzystujemy i to, że jest wojna, to prędzej czy później tak o tym usłyszymy. Nawet jeżeli nie mamy włączonego telewizora. Więc sztuką jest tutaj, żeby doświadczając tych trudnych sytuacji, a one nie tyle, że będą, ale będą się nasilały, bo to właśnie między innymi prezentuje nam chociażby ten układ planet. Tylko warto też pamiętać w tej perspektywie, że
te rzeczy nie są przeciwko nam, ale są dla nas. Magda, może do ciebie pytanie teraz, bo Paweł tutaj poleciał takim konkretnym, z długim zdaniem, wielokrotnie złożonym. Pani z polskiego byłaby na pewno dumna, ale oczywiście żart. Mnóstwo takich informacji, z którymi się zgadzam, ale pytanie do ciebie. Co na Słońcu się dzieje? Bo faktycznie rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze, że tam na Słońcu są wybuchy, że coś się dzieje dużego, spektakularnego i my tego realnie nie widzimy. Podobno to na nas oddziałuje, nie tylko na nas, ale na sprzęt elektroniczny, w ogóle na całą naszą planetę. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, pewnie nie mając informacji, czy gdzieś tam kogoś, kto się tym zajmuje. Co ty byś powiedziała w tym temacie? Czy to faktycznie się dzieje? Jeśli tak, to co? I w jaki sposób to na mnie działa? Bo te zmiany w moim życiu też się dzieją w ostatnim roku sporo. Tak. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że to nie jest program astrologiczny. Tak, nie przyszliśmy tutaj mówić tylko o planetach, o gwiazdach i tak dalej, ale to jest fajna informacja. Dobrze to wiedzieć, żeby móc zareagować na to, co się dzieje w moim życiu w tym momencie. Tak? Bo mówiłeś o tym, że jak Feniks z popiołów będziemy wychodzić i rzeczywiście to jest taki czas. Tak? Ostatnim razem, kiedy działy się podobne sytuacje na Ziemi, no to było właśnie w czasie rewolucji przemysłowej. Działo się dużo. Tak? Ludzie tracili pracę, musieli się nauczyć nowych rzeczy, zmieniały się kultury, zmieniały się wszystkie dostępne możliwości. Ale świat tak? się nie skończył. Świat się nie skończył, ale potrzebowaliśmy przebudować swoje umiejętności i przystosować się do nowego i zacząć korzystać z nowego. I to samo dzieje się teraz, tylko jeszcze bardziej intensywnie. I będziemy przechodzić to samo, więc z jednej strony mówi się tak, ten Pluton w wodniku, duchowy rozwój, poznanie siebie i większa świadomość wśród ludzi, rzeczywiście tak, ale po tym jak spalimy to, co stare. Co to znaczy? Wielu z nas już doświadcza i będzie doświadczać jeszcze bardziej intensywnie różnych wyzwań, różnych przeszkód, różnych problemów, tak jak to nazywamy. I to nie jest informacją, że jest gorzej, tylko to jest informacja, że ja teraz mogę zbudować nowe. I oczywiście jak pojawia się jakiś problem, trudno jest wielu z nas uwierzyć, że zaraz będzie lepiej, no bo skupiamy się na tym, że jest problem. Ale w ten sposób rozwija się nasz umysł, żeby mogły powstawać różne nowe połączenia neuronów w mózgu, no to najpierw potrzebuje się wydarzyć jakaś rewolucja życiowa, mniejsza lub większa. I na podstawie tego możemy chcieć pójść dalej. To nas stymuluje do rozwoju. Więc jeżeli zostaniemy w problemie, zostaniemy w strachu, zostaniemy w stresie na długo, nic tam konstruktywnego nie będzie. Ale jeżeli wykorzystamy to, że problem dzieje się teraz i jest nieprzyjemnie, niekomfortowo, dlatego potrzebuję zmienić to i tamto, to bardzo szybko doświadczymy swojego rozwoju. Nasza świadomość może wzrosnąć. Zadam trudne pytanie. Tak mi się wydaje, że ono jest emocjonalne, trudne, bo te zmiany również się dzieją w geopolityce. Tak? Widzimy na wschodzie, na Ukrainie, Tak. że różne rzeczy się dzieją już od 2 lat, a może od 10, czy od 11, 2014 roku. Dzieje się również nieciekawie w strefie Gazy. No i teraz pytanie, jeśli my coś widzimy, dociera to do nas, może nawet nie oglądając telewizji, że w strefie Gazy dzieje się tyle złego, dzieciaki niewinne giną. My to widzimy, nam to nawet niestety czasami podrzucają, ktoś nam to wysyła, my nie wiemy, otwieramy i tam jest jakieś zdjęcie, którego nie planowaliśmy oglądać, ale ktoś nam to wysłał, bo uznał, że mamy to zobaczyć. Ja tak miałem. No i teraz trudno mam sobie właśnie to przeramować i powiedzieć, no to jest jakaś zmiana, tam się coś takiego wydarzyło. Jak my widzowie, widząc takie informacje, których byśmy nie chcieli widzieć, nie chcemy wojny, ani jednej, ani drugiej, żadnej nie chcemy, a takie obrazki. To jest trudne pytanie, wydaje mi się, czy łatwe, no bo mówisz to tak prosto, a ja zadaję też proste pytanie, które myślę, że odpowiedź na nie może pomóc wielu ludziom, którzy no po prostu nawet nie są bardzo otwarci na wiadomości, ale tej informacji jest tak dużo, tak jak Paweł powiedziałeś, czy to właśnie na Instagramie, czy w mailu ktoś nam wyśle jakiś link. Jest tego bardzo dużo i trzeba... No właśnie, co trzeba, żeby sobie poradzić z tą dużą informacją, takich trudnych informacji czy zdjęć do przyswojenia, do zaakceptowania, że to się wydarzyło, nie pomożemy im, no ale pamiętamy, że to się wydarzyło i co dalej? Więc takich historii może być coraz więcej, dlatego że są takie czasy, gdzie wydarzają się różne konflikty, różne problemy, coś, co może pomóc nam pójść dalej, stworzyć coś nowego, coś lepszego. To nie jest nasze pierwsze spotkanie tutaj, już byliśmy parę razy, więc też nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej.
A do Słońca wrócimy jeszcze za chwilę, bo to też bardzo interesujące i bardzo ciekawe, zwłaszcza jeżeli chodzi o odkrycia naukowe, chociażby związane z depresją. Więc poruszymy ten wątek. Widzimy wojnę, widzimy konflikty różne polityczne, problemy ekonomiczne, społeczne, gospodarcze. Jakie tylko chcemy, wszystkie mamy. Wszystkie możemy znaleźć na świecie, tak? No i dlaczego one się wydarzają? One są, ponieważ ktoś z nas tutaj na Ziemi potrzebuje tego przeżyć. Już o tym wspominaliśmy kilka razy, bardziej rozwijaliśmy te wątki, więc też zapraszam do tych odcinków wcześniejszych, żeby sobie zobaczyć więcej, o czym mówiliśmy. Świadomie, tak jak teraz myślimy naszym umysłem, nikt nie chce doświadczyć cierpienia. Ale zanim tutaj się pojawiliśmy, zanim się pojawiliśmy w 3D, zanim wybraliśmy sobie to miejsce do doświadczania, mieliśmy ochotę, żeby doświadczyć właśnie czegoś takiego. Doświadczyć cierpienia, doświadczyć bólu, rozstania. No wcale nie musimy myśleć o wojnie. Popatrzmy na to, jak wygląda nasze życie. Tak? Nikt nie lubi rozstania, nikt nie lubi porzucenia, nikt nie lubi choroby, bólu, tak? Ale jednak doświadczamy tego. No i logicznie, można by powiedzieć, bez sensu. Po co chciałaby mieć takie doświadczenie? Ale z punktu widzenia energii, z punktu widzenia tego, czym jesteśmy naprawdę, poza umysłem, poza fizycznym ciałem, poza tymi konstruktami, które sobie przyjęliśmy do tego, żeby móc doświadczać 3D, to nie było ani nic złego, ani nic dobrego. Po prostu było jednym z wyborów w menu. Chcę doświadczyć tego, jeszcze tego nie robiłam. Chcę poznać to, jeszcze tego nie widziałam. Chcę spróbować tego, jeszcze tego nie próbowałam. Tak jak idziemy do restauracji. Idziesz do restauracji i masz nowe menu, nawet jeżeli nie wiesz, co to jest zadanie, to myślisz sobie, spróbuję. Bo jest przygotowany przez najlepszego szefa. Chcę spróbować, co to znaczy kawior, co to znaczy gołąbek, co to znaczy bigos, tak? I co to znaczy foie gras. Mam ochotę spróbować. Więc przychodząc tutaj do 3D, zanim się tutaj pojawiliśmy, mieliśmy ochotę spróbować. I teraz jedni doświadczają, próbują zranienia, bólu, straty, a inni szczęścia, radości i tak dalej. I teraz, na czym polega cała ta gra? Bo będziemy doświadczać bólu, zranienia, tęsknoty, straty, czy to na wojnie, czy po prostu w swoim bezpiecznym domu w Polsce. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Ale będziemy doświadczać tak zwanego cierpienia do momentu, w którym się nie zorientujemy, na czym polega ta gra. Jeżeli nie rozumiemy, na czym polegają zasady bycia w tej rzeczywistości, tak zwanej rzeczywistości, bo tu nie ma nic rzeczywistego. W momencie, kiedy zaczynamy się uczyć pracy ze swoim umysłem, zmiany swojej podświadomości, tworzenia nowego w energii, okazuje się, że mamy wybór absolutnie wszystkiego, co tylko istnieje. Ja wiem, że to może teraz brzmieć trochę tak z czapy, nie? O czym ona mówi w ogóle? Że co? Że teraz sobie pomyślę, że chcę mieć Ferrari, mam Ferrari? Tak. Może się to wydarzyć pod warunkiem, że codziennie będziesz warunkować swój umysł, że codziennie będziesz pracować ze swoją energią, że będziesz bliżej siebie, czyli rozumiał, co się właśnie włącza, co zostało we mnie wywołane, co w sobie wywołuje i to się zaczyna fizycznie manifestować na zewnątrz. Więc wszystko jest możliwe pod warunkiem, że ja będę to stosować i ja będę z tego korzystać. Więc wybrałam sobie miejsce do życia, tak? Pomógł mi w tym układ planet, który wpływa na warunki, okoliczności, klimat na Ziemi, powiedzmy. Tak? Pojawiam się, czy to była rewolucja przemysłowa, czy teraz ta rewolucja, jaką mamy, czy czasy spokoju. Tak? Uważam, że w Polsce mamy bardzo bezpiecznie, bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie i bardzo bogacie. Więc jeżeli ktoś się tutaj urodził, to można sobie przybić piątkę i powiedzieć dobra robota, wybrałam świetne czasy. Więc wybrałam sobie te czasy po to, żeby doświadczyć, żeby zobaczyć, jak to jest. I patrząc na wielość tych konfliktów na świecie, ktoś chciał doświadczyć tego konfliktu, ktoś chciał doświadczyć głodu, ktoś chciał doświadczyć biedy, ktoś chciał doświadczyć wojny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś chciał doświadczyć bycia uwikłanym w jakieś polityczne rozgrywki, geopolityczne rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czego ty chcesz teraz? Bo jeżeli chcesz czegoś innego,
to masz możliwość i masz zdolności do tego, żeby to stworzyć. I można teraz narzekać albo mówić, nie, tak się nie da, nie zgadzam się, nie mogę i dalej siedzisz w dupie. Albo możesz powiedzieć, okej, ciekawe, zaczynam się tym interesować i zaczynam to codziennie dla siebie robić. I zmienia się wszystko. Mówi się teraz dużo, ze względu na wojnę na Ukrainie, tak? I na wszelkie konflikty związane jak to z Rosją. Niektórzy mówią zły Putin, inni mówią dobry Putin, inni mówią dobrze, że jest wojna, inni że źle, że jest wojna. Nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, co ty zrobisz. I my oczywiście też się interesujemy tym, co się dzieje na świecie. Bywamy na różnych wykładach, takich zamkniętych też, gdzie nie każdy ma dostęp i słyszymy bardzo różne ciekawe informacje, ale nie po to, żeby się chronić albo bronić, tylko dlatego, że to jest po prostu ciekawe, co się dzieje teraz na Ziemi. Co tam słyszycie na tych wykładach? To mówiliśmy w kuluarach. Ale jak to mnie ciekawi, bo mówisz, że chodzicie na takie wykłady dlatego, że to jest ciekawe. Tak. A myślę, że wielu naszych widzów, nie wszyscy, ale wielu, bo sam byłem taką osobą, karmiłem się tymi wykładami i tymi wywiadami tylko dlatego, tak dzisiaj, myślę, oceniam, może ocenicie, że jest inaczej, ale wydaje mi się, że się uzależniłem od tego strachu, który płynął z tych wywiadów, z tych wykładów, gdzie tam często było pytanie, kiedy wjadą, z której strony, jak zaatakują. Tam nie ma mowy, zauważcie. To dzisiaj odkryłem rano. Dzisiaj rano dopiero odkryłem. Zobaczcie, to też jest coś się urodziło w mojej głowie, że praktycznie media w ostatnich miesiącach, może roku, prawie w ogóle nie mówią o pokoju. Nie mówią o tym, jak się dogadać, gdzie się spotkać, czy któryś kraj proponuje, a może 10 krajów się zbierze i zaproponuje coś. Nawet nie słyszałem rozmowy, albo na samym początku, ale ona gdzieś znikła i ona jest pod wodą, żeby dogadać się nawet w zamian za jakieś tereny, tylko teraz się mówi tak, że absolutnie się to nie opłaca, że ta wojna powinna trwać, czyli ludzie powinni ginąć dalej, bo nie oddamy za wszelką cenę. Ja nie mówię o tym, że to jest najlepsze rozwiązanie, ale praktycznie o tym w ogóle nikt nie rozmawia, że być może zakończenie wojny za oddanie jakiegoś terenu jest lepszym rozwiązaniem, no a ja słyszę, że nie. Lepszym rozwiązaniem jest dalej ciągnięcie tej wojny i wiadomo, że ludzie giną i to jest chyba lepsze rozwiązanie. No i to jest na pewno podlega dyskusji, więc to jest dla mnie ciekawe, ale pytanie do was, nie co tam słyszycie, tylko jak wy reagujecie już dzisiaj na takie informacje, tak bardzo zero-jedynkowo, już jesteście w stanie emocje wyłączyć, słysząc na przykład na zamkniętym spotkaniu coś, co was może szokuje albo wcześniej szokowało? Bo za każdym razem, jak wybieramy jakieś miejsce, do którego idziemy, to wybieramy coś, co jest prowadzone przez osoby bardzo świadome, czyli takie, które pracują w energii. Dzisiaj wiele osób pracuje z energią, a zajmują się też sprawami na przykład geopolitycznymi, czy ekonomicznymi, gospodarczymi i tak dalej. Więc wybieramy osoby, które wiemy, że są świadome i które wiedzą trochę więcej, a nie tworzą tylko taki klimat strachu i zastanawiają się, co złego pójdzie, co pójdzie nie tak. Szukamy takich miejsc, które mają dużą świadomość tego, co się dzieje poza 3D. Bo tylko to ma sens tak trochę, się okazuje. Bo gdybyśmy żyli tymi wiadomościami z mediów, gdybyśmy się zastanawiali, a czy Rosja wejdzie do Polski, czy nie wejdzie. Nie ma znaczenia, czy wejdzie. To, co się wydarzy w twoim życiu, to tylko to, z czym ty rezonujesz. Jeżeli przed czymś uciekasz, masz 100% gwarancję, że to się pojawi w twoim życiu. Jeżeli z czymś walczysz, masz 100% gwarancję, że będzie tego więcej w twoim życiu. Ale tam, gdzie masz spokój i zrozumienie, widzisz, bo jeżeli ja patrzę na życie w ten sposób, akurat my też się przyglądamy często dzieciom naszym i znajomych, jak się bawią, tak? Jakie mają mechanizmy i zachowania. Chłopaki, jak wy mieliście 5 czy 6 lat i szliście bawić się w wojnę, to siadaliście w kółku przy ognisku i się zastanawialiście, dobra, to ja ci oddam kawałek mojego lasu, żeby był spokój i nie będziemy się bić? Nie, tylko napieprzacie patykami, tak, i kamieniami i się bawicie i to jest zabawa. A potem kończy się dzień, idziecie do domu spać, mówicie do jutra, na razie, z zupełną przyjaźnią i ze spokojem idziecie spać. Skończyła się pewna epoka, skończyła się pewna era, idziemy spać. Rano wstajemy, jest nowy dzień i tworzymy nową zabawę, tworzymy nowe doświadczenie. Więc wiesz, moje zrozumienie jest takie,
że wszystko jest dla nas, a nie przeciwko nam. Jeżeli ja wybieram, wolałabym jechać do lasu i spać pod namiotem i gotować sobie wodę, a wcześniej sama rozpalić ogień, to czemu miałabym jechać do hotelu, kiedy słyszę od wszystkich innych, jeźdź do hotelu, bo tam bezpieczniej, fajniej i ciepła woda w kranie, nie trzeba ogniska rozpalać, nie? Więc chodzi o to doświadczenie. Będzie cierpienie i będzie ból tak długo, jak nie będę rozpatrywać świata właśnie pod tym kątem. Jak będę uważała, że ktoś mi coś zabiera, że Rosja na mnie napada, że ktoś mi podwyższa podatki i tak dalej, i tak dalej. Bo kiedy biorę sprawy w swoje ręce, na zasadzie, okej, to jest moja kreacja i moje życie może wyglądać dokładnie tak, jak ja je stworzę, nie jak chcę. Bo jak ktoś chce chcieć, to nic z tego nie wychodzi. To jest, za mało jest tam energii w chceniu, żeby móc coś wykreować. Energia jest tam, gdzie tworzy się spokój. Energia jest tam, gdzie jest akceptacja tego, co się dzieje. Energia jest tam, gdzie jest radość z tego, że ja widzę, ile dobrego za tym idzie. Rozmawialiśmy przed chwilą w kuluarach trochę o twoich wyzwaniach życiowych, prawda? I my mówiliśmy, że mieliśmy podobne ostatnio. Tak. Czasami przychodzi do nas jakiś kryzys albo problem nie po to, żebyśmy siedzieli i się męczyli w tym kryzysie, tylko po to, żebyśmy podjęli inną decyzję, lepszą na ten moment, prawda? Mówiliśmy o inwestycjach, o tym, że zainwestowaliśmy pieniądze w jedną nieruchomość i okazuje się, że na ten moment nie jest to najlepsze rozwiązanie. Tę nieruchomość po prostu trzeba sprzedać i zainwestować gdzie indziej. I można siedzieć i płakać, a przecież ja miałam taki plan, ja miałam taką wizję, ja chciałam tutaj zarobić pieniądze, albo zbudować dom, albo stworzyć coś pięknego. I okazuje się, że nie ma sensu w tym momencie, więc robię krok w tył i podejmuję inną decyzję. I po czasie, zawsze po czasie, okazuje się, że to był lepszy wybór. Chciałbym rzucić taką jedną tezę. To mi powiedzcie, czy to jest kierunek, który właściwie określiłem jako taka gra o naszą energię, czyli gra o energię ludzi na świecie, o świadomość, ale myślę, że o energię bardziej, czyli to, gdzie jest nasza uwaga. I pamiętamy 2020 rok, marzec, czyli wielki strach wrzucony do wszystkich mediów na świecie w jednym czasie, nawet te wiadomości czytane w 50 dziennikach były takie same, to można sobie dzisiaj sprawdzić, jak to wyglądało. Czyli strach, który trwał przez 2 lata. No i ten strach został w 24 roku zamieniony tylko. Przecież ten strach już troszkę przywykliśmy do tego COVID-u, później do lockdownów, później się pojawiła wojna. Pojawiła się wojna i zobaczcie, w momencie jak się wojna pojawiła, 20, potem 22, teraz mamy 24 i zobaczcie, jak już trochę przywykliśmy do tej wojny na Ukrainie, to co się pojawił? Pojawił się znowu taki przełącznik, że wojna nie na Ukrainie, tylko wojna w Polsce, wojna z NATO, wojna nie tam, tylko wojna tutaj. Tak. Już ludzie przywykli do lockdownów, do COVID-a, do wojny na Ukrainie przywykli, bo 2 lata minęły, to teraz przez kolejne 2 lata będziemy grillowali temat wojny tutaj, ona jest coraz bliżej, coraz więcej faktów, informacji prefabrykowanych lub nie, tego też nie wiemy i to działa, więc teraz ta świadomość myślę, że jest ogromną różnicę ona robi, jeśli my poddajemy się temu, co tam jest w tych mediach i wierzymy do siebie i każdego dnia, mając te wyzwania trudne swoje, normalne do przerobienia, jeszcze dodatkowo mamy ten pełny plecak tych wszystkich informacji, no albo tak jak powiedziałaś, ta informacja jest, no i ale ja u siebie na swoim podwórku muszę sobie podziałać i powiedzcie mi, czy tą analogię to jest to samo? No bo cofamy się 4 lata do tyłu i można powiedzieć, że znowu ten sam serial jest odgrywany tylko pod innym tytułem. Tak w rzeczy samej jest i tak to działa. I Magda trochę wspomniała o tych działaniach zakulisowych, czyli zanim jeszcze tutaj w ogóle się pojawimy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś w to wierzy, czy nie, bo jedyne to, co ma znaczenie, to jak ty się teraz czujesz. Tak? Czy ci jest dobrze w życiu, czy nie. Bo moglibyśmy teraz pójść tym tropem Magdy i powiedzieć, na czym polega ten wybór, dlaczego tu schodzimy, dlaczego w takiej rodzinie, dlaczego w takiej przestrzeni i tak dalej, ale jednak z reguły takie rzeczy gdzieś tam zostawiamy na naszą zamkniętą grupę na Facebooku albo na warsztaty i tak dalej, tam się na tym skupiamy. To, co
jeżeli już to pytanie padło, to też nie padło przypadkowo. Jeżeli tym bardziej wyszło od ciebie, a nie od nas, to tym bardziej się cieszę. Czyli znaczy, że jest na to przestrzeń. Cały czas jest gra o naszą energię, można powiedzieć, bo to jest taka waluta, którą się tutaj w tym naszym wszechświecie posługujemy. I jak sam celnie zauważyłeś, nieustannie są produkowane rzeczy, które będą powodowały w nas różnego rodzaju emocje. Przede wszystkim strach czy lęk jest bardzo silną emocją, więc i najłatwiej go w ludziach gdzieś uaktywnić. Więc mieliśmy takie doświadczenie począwszy od roku 2019, które trwało przez następne kilka lat, gdzie bardzo dużo osób się przestraszyło, część trochę, a część w ogóle. I dalej kontynuowali życie jak gdyby nigdy nic, rozwijali firmy, dobrze się bawili, podróżowali, latali, nic sobie z tego nie robili. Na drugim biegunie byli ludzie, którzy faktycznie wzięli sobie to do serca. Części z nich w ogóle już nie ma, bo im się ktoś bardziej przyjmuje, im ktoś bardziej wejdzie w taką historię, to wiemy nawet, to nie potrzeba tutaj fizyki kwantowej do tego, że stres nas zabija dosłownie i strach i tak dalej. To, co się dzieje za kulisami, to i kwestia jest taka, że cały czas takie rzeczy są nam podsadzane pod nos. I zadałeś też pytanie wcześniej, jak my reagujemy na takie rzeczy. Nie reagujemy, bo tutaj jak siedzisz trochę z innej perspektywy patrzysz, nie że wyżej, że mądrzejszy i tak dalej, tylko siedzisz z boku i przypatrujesz się temu teatrzykowi. To jest teatrzyk. To trzeba sobie do tego podejść i spojrzeć tak jak to naprawdę, czym to naprawdę jest. To jest teatr, gdzie rzeczy same z siebie w tym naszym teatrze nie mogą istnieć. I taka wojna sama z siebie nie może istnieć, czy taka historia sprzed kilku lat. Co mam przez to na myśli, że nie może samoistnieć? Ona jest zasilana naszą energią. Im więcej osób zasili energetycznie taką rzecz, tym ona jest większa. Tym ona rośnie. Im więcej jest w tym strachu, im więcej tam jest emocji, a najlepiej jeszcze, idealnie jest, jak są dwie strony. Za i przeciw. Wtedy jest super. I to system uwielbia. Jeżeli nazwiemy ten system, załóżmy Matrixem, to Matrix, czy ten system po prostu sam w sobie, on tym się żywi. To jest jego, można powiedzieć, tak jak my jemy posiłek i bez tego jesteśmy głodni i źli, to ten system jest głodny i zły, jeżeli nie otrzyma tego, czego on potrzebuje, czyli naszej energii. Więc co najłatwiej zrobić, żeby jednak tą uwagę ludzi skupić? No są różnego rodzaju takie historie produkowane. Im bardziej w nie wchodzimy, tym są większe. I jak zasilimy taką rzecz energią kilku miliardów osób, no to mamy coś potężnego, globalnego, czego doświadczyliśmy. Pytanie, bo takie rzeczy były, są i można powiedzieć, no co ja mam z tym zrobić? No od ciebie właśnie zależy, bo ty jesteś tym najważniejszym, kluczowym czynnikiem, bo od jakości twoich reakcji zależy jakość twojego życia. I możesz w to wejść, zasilić to strachem i powiedzieć, co teraz? Czy to będzie wojna w Polsce, czy w Rosji, czy będzie kolejna jakaś choroba, która się pojawi? Już mówią otwarcie, że oni już wiedzą, że będzie. Wiedzą, że będzie, jeszcze nie wiedzą jaka, ale że na pewno będzie i już trzeba się na nią szykować. Są osoby, które zdaje się, że wiedzą, jak działa ta rzeczywistość. I mają możliwość kreowania pewnych trendów, pewnych nastrojów, pewnych wręcz wydarzeń. Bo jeżeli my nie zasilimy tej danej sytuacji, jeżeli ludzie za to nie pójdą, to ona umiera śmiercią naturalną, bo rzecz sama w sobie nie może istnieć. To my decydujemy, co powołujemy do życia, skupiając tam swoją uwagę. To jest trochę tak, to łatwo teraz porównać do tego, jak działają social media, bo tutaj nie ma nic przypadkowego. To wszystko gdzieś działa na podobnym poziomie. I jeżeli mam jakiś post, nazywamy go postem wiralowym. Jak powstaje wiralowy post? No wystarczy, że grono ludzi skupi i poświęci mu swoją uwagę więcej niż na inne filmiki. Na przykład zamiast 3 sekund, to spędzę na nim 6 sekund. Ja spędzę 6, ty 7, Magda 8 i za chwilę on mówi, o, podoba się, to puszczę to do większej ilości osób. No i coraz więcej osób ogląda, coraz dłużej czas spędza, a social media to kochają, jak ludzie spędzają na nich czas, więc podsyłają więcej tego typu rzeczy, albo większej ilości osób tą daną jedną rzecz. I można powiedzieć, że bardzo podobnie działa to, jeżeli chodzi o takie kwestie globalne pod kątem energetycznym.
są nam podskładane różne rzeczy i jak my to na to zareagujemy, mówimy, ale super, albo mówimy, Jezu, jakie to jest straszne w ogóle, co teraz? To łapiemy się na haczyk, taki jak na wędkę. Jesteśmy takimi rybkami, które pływają sobie w oceanie i w tym w oceanie są różne haczyki zanurzone. I my możemy te haczyki wymijać, jeżeli je widzimy, ale jeżeli ich nie widzimy, albo jest tam coś ciekawego, na przykład jakaś emocja, jakiś strach, co możemy zasilić, to się na to łapiemy. I można powiedzieć tak pokrótce, tak to wygląda. I zauważmy, że po 2-3 latach temat ten globalny się wypalił, no i trzeba było go czymś szybko zastąpić i momentalnie to się stało. W marcu, to już 2 lata teraz minęło, jeżeli chodzi o Ukrainę. Tak. I to było, tak wiecie, to jest cięcie ciach. Nie ma już tego, co było i nagle mamy teraz temat Ukrainy. I faktycznie od dłuższego czasu też obserwujemy, że teraz już nie ma kwestii, że Ukraina, tylko że na pewno będzie wojna. I na pewno u nas. I wszyscy mówią, dowódcy różnych sił zbrojnych w różnych krajach, że to już jest kwestia roku, 2, 5. I my jesteśmy też, chodzimy na różne spotkania, też tam różne daty padają, ale to, czego możecie być pewni, to, że nikt nie ma racji. I nikt nie zna żadnych dat. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, żaden najlepszy astrolog, numerolog, wróżka, do kogokolwiek chodzicie, czy geopolityk, nie są w stanie przewidzieć, bo żyjemy tak w zmiennych czasach, gdzie ta energia też jest podnoszona, między innymi właśnie przez układ planet, przez budzących się ludzi, bo to, co się zadziało przez ostatnie kilka lat, i myślę, że też najlepszym tego przykładem jest twój kanał chociażby, bo można powiedzieć, że od kiedy zaczęła się ta cała chucpa z tą najpopularniejszą chorobą świata, to co się stało z twoim kanałem? No eksplodował w górę, jeżeli chodzi o zasięgi, bo co się na nim pojawiło? Pojawiły się kwestie zdrowotne, jak sobie samemu radzić, jak samemu dbać o zdrowie, różne tematy właśnie, że to jednak, kurczę, może wcale nie jest tak, jak nam pokazują to, jak ten ogólny scenariusz idzie, tylko że tak możemy się temu scenariuszowi przyjrzeć z boku i zobaczyć, że tu faktycznie jest nie tak coś. No i można powiedzieć z jednej strony, że takie rzeczy jak wojna, jak te różnego rodzaju choroby, że to jest coś niefajnego, że to jest coś strasznego, że to cierpienie ludzi i tak dalej, ale na drugiej szali położymy, ile osób zaczęło szukać rozwiązań dla siebie sami, ile osób, można powiedzieć, zaczęło budzić się z tego snu, widzieć, że coś tutaj nie pasuje, że coś tutaj nie gra. I w 2019 roku, czy na początku 2020, ile osób było subskrybentami twojego kanału? Nie pamiętamy, Dawid. Dawid, to znasz liczby? Czekaj, 19, tak, to był sam początek, 19 w sierpniu. No 20, powiedzmy, że u nas się zaczęło na dobre gdzieś tak w połowie 20. No to było może 5 tysięcy, 10 tysięcy, jakieś takie początki. To I to, co my widzimy, że z naszej perspektywy te lata, te 2 czy 3 lata, ile to wszystko trwało, to nie mogło się zdarzyć nic lepszego. No zauważ, ile osób zaczęło szukać innych rozwiązań, ile osób dowiedziało się o twoim kanale, ile różnych tutaj gościłeś gości, którzy dzielili się swoją wiedzą różnymi alternatywnymi metodami dojścia do zdrowia, utrzymania tego zdrowia i można powiedzieć, że to było złe, czy może jednak wynikło z tego dużo dobrych rzeczy. I to jest koniec końców to, jak my patrzymy, jak my warunkujemy. No można powiedzieć, no ale straciłem swojego bliskiego i tak dalej, ale z drugiej strony to my zawsze jesteśmy tymi, którzy decydują, czy dana sytuacja będzie dla nas miała pozytywny wydźwięk, czy negatywny. Te sytuacje są wrzucane po prostu. Nawet taka wojna, ona jest wrzucana. I jak na to ludzie zareagują? I będą cały czas takie sytuacje wrzucane, bo one sprawiają, że system działa, że system się kręci, że system jest zasilany. To jest ta ostateczna waluta, nasza energia. I tam, gdzie idzie nasza energia, tam doświadczamy tego w swoim życiu więcej. I jeszcze jest kolejna taka rzecz, którą też ostatnio właśnie na jednym z naszych live'ów tak do mnie przyszło, tak w trakcie tego live'a, że dajemy się nieustannie wpuszczać w maliny. Ja to tak nazywam, to jest wpuszczanie się w maliny. Bo już wiemy, już rozwijamy się, jesteśmy coraz bardziej świadomi i tak dalej, ale cały czas są nam takie rzeczy podtykane. Nie tylko mówię o rzeczach globalnych,
ale sytuacji w domu, z partnerem, z dzieckiem, w pracy, czy jeżeli chodzi o nasze zdrowie, samopoczucie, cały czas są takie wrzutki i czy damy się na to złapać? I jak zareagujemy, jakbyśmy teraz tutaj pokazali skalę poziomów Hawkinsa, do której też się często odnosimy, to mamy powyżej poziomu 200 mamy uczucia, które nas wznoszą, a poniżej poziomu 200 mamy emocje, które nas ściągają w dół, tak jak chociażby strach właśnie i lęk, o którym tutaj mówimy. Im bardziej się skupimy na tego typu właśnie emocjach, tym więcej z tej przestrzeni będziemy tej tak zwanej rzeczywistości doświadczali. Czyli im bardziej się będziemy dawali wkręcać, im bardziej będziemy się bali, to ten system widzi, on lubi to. On lubi się bać. Tak jak oglądamy filmiki na YouTubie na przykład, czy tam na Instagramie, czy na czymś. On rozpoznaje nasze zachowania. Skąd telefon wie, co ty lubisz robić, co ty lubisz oglądać? No bo klikniesz lajka, 5 sekund spojrzysz na to. Teraz wystarczy, już nawet mamy odłożony telefon, wystarczy rozmawiać przy telefonie i on za chwilę nam wszystko pokaże o czym była rozmowa, jakieś reklamy zacznie podrzucać i tak dalej. Więc system też rozpoznaje i mówi, on lubi się bać, więc dajemy mu więcej powodów do tego, żeby się bał. I nie mówię to z perspektywy, że system jest zły, że system chce dla nas jak najgorzej. On dba o swoje interesy. Więc jeżeli my zaczniemy dbać o swoje interesy i przestać tą energię oddawać na zewnątrz i skupiać się czy na wojnach, czy na różnych rodzaju innych historiach, które są produkowane i będą, tylko skupimy się na naszej wewnętrznej mocy i zaczniemy zasilać swoją wewnętrzną moc, bo zobacz, ile tej energii jednak ucieka nam na każdym kroku, wszędzie. Uwaga nasza jest rozproszona cały czas. I te social media, to wszystko, co się dzieje, tylko to wzmaga. A kiedy my tę uwagę przekierujemy do siebie, na siebie i zaczniemy z tym pracować, zaczniemy tutaj się rozwijać, w tej przestrzeni i zobaczymy, że możemy inaczej reagować na te rzeczy niż do tej pory, to wtedy zaczniemy zauważać faktycznych zmian w naszym życiu i paradoksalnie ta rzeczywistość też zacznie się zmieniać. Bo jak ta rzeczywistość zobaczy, że my lubimy jednak takie bardziej pozytywne rzeczy, że jednak lubimy pozytywnych ludzi, nie takich, którzy na nas krzyczą i nas dołują i są na nas wkurzeni, ale tacy, którzy są na nas życzliwi, którzy nas szanują. Jak lubimy nie skupiać się na tym, że nie mamy pieniędzy i skupiać się tylko na braku albo na wojnie, tylko lubimy skupiać się na innego rodzaju rzeczach, to więcej tego dostaniemy. Tak to działa. Wszechświat jest neutralny. On nie ocenia, on nie osądza. To my jesteśmy tymi, którzy nadają temu wszystkiemu znaczenie. Więc koniec końców, wracając na początek zawsze, jeżeli przychodzi do nas jakaś sytuacja i my mamy wtedy tą 1 milisekundę na to, żeby zastanowić się, jak ja chcę w tym momencie zareagować, tak jak zawsze, tak jak zareaguję tak jak zawsze, no to zgadnij co? To będzie tak jak zawsze. A być może teraz wybiorę zareagować inaczej. I to jest ta właśnie sztuka. Dalej będą działy się wojny. Dalej będą ludzie cierpieli. Dalej będą różne historie się działy w naszym otoczeniu. Ale będąc w tym oku cyklonu, bo tak to można tego porównać, kiedy jest zawierucha i wszystko wokół nas lata, to wokół cyklonu zawsze jest cisza i spokój. I to my jesteśmy tą ciszą i tym spokojem i to my możemy poprzez swoje wewnętrzne reakcje wpływać na ten zewnętrzny świat. Bo ten zewnętrzny świat jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie odbiciem naszych stanów emocjonalnych, które mamy w sobie. 2 rzeczy, które mi się tutaj, 2 przykłady, a może nawet 3 już tutaj pojawiły. Pierwszy, Czarne lustro, film, który może nie polecam, ale jak ktoś widział, to wie, a jak ktoś lubi zobaczyć takie rzeczy, które też sprawiają trochę strachu. Ja go wyłączyłem w pewnym momencie, powiedziałem, nie lubię się bać i po prostu go nie dooglądałem, ale tam pamiętam taki element, o którym ty mówiłeś, czyli media społecznościowe, social media, Facebook, oni pokazywali tam taki moment, że ten komputer, że ta sztuczna inteligencja wiedziała, że my się wyłączyliśmy. Gdzie on jest? Gdzie jest ten nasz klient dosłownie, bo to są ich interesy. Jego nie ma. Od 3 dni go nie ma na social media. I dla nich to było świetnie pokazane od drugiej strony, że on widział, że nas nie ma. Co się z nami stało? Dlaczego nas nie ma w sieci? I on wrzucił tam jakieś zdjęcie, nie pamiętam dokładnie, ale zdjęcie chyba byłej dziewczyny, tego chłopaka z innym, że wiecie, jak on to zobaczy, to on
musi już wrócić tutaj, bo będzie ciekawe, dlaczego to się Tak, wydarzyło. aktywować go. Jakoś w jakiś sposób, bo nic na niego nie działa. I to pokazało, jak silne emocje, jak mocne emocje sprawiły, że on wrócił. I on wrócił, oni wrócił, super, jest tu 7 sekund, tu kliknął, tu zrobiliśmy, przekierujemy go tu, musimy go jak najwięcej utrzymać tutaj, żebyśmy jak najwięcej zarobili. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oko cyklonu, o którym powiedziałeś też jako świetnym przykładzie, no bo jeśli faktycznie w środku jest cisza, zawsze wszystko naokoło się kręci i tam jest zniszczenie i śmierć, no tak trzeba powiedzieć, to w środku zawsze tam jest cisza. Tam jest zawsze cisza w środku tego cyklu. No to też tak mocno do mnie trafiło. No i trzecia rzecz to przypomniałem sobie jeden tekst, ale nie wiem, nie pamiętam po prostu, czyj to tekst, to Kasia Szewczyk o nim mówiła, że pewnego dnia ogłoszą wojnę, ale nikt na nią nie przyjdzie. I to też pokazuje taką emocję, no bo przecież ci ludzie, którzy walczą i często się mówi, że politycy, że ci, którzy wymyślają sobie to, no to przecież oni nigdy nie są na placu boju, nie byli i nie będą. I zawsze tam są młodzi chłopcy, oczywiście też kobiety, ale w większości młodzi chłopcy, którzy może za płotem mieszkali, tak, gdzieś na wschodzie Ukrainy, to przecież to są ludzie, którzy po rosyjsku często rozmawiają, no i mają po drugiej stronie kumpla, może przyjaciela, może po prostu sąsiada, który jest tam kilkanaście wiosek dalej, no i do siebie strzelają. I to była taka moja analogia kiedyś w głowie, że a co właśnie, gdyby nikt nie przyszedł na tą wojnę, ona by się nie odbyła, więc tam jest walka o energię, tam jest skłócenie dwóch stron, tam jest wrzucenie negatywnych, często nieprawdziwych informacji, często jakieś fałszywe flagi po to, żeby nienawiść się zrodziła do dwóch stron, no i żeby to się rozpoczęło. Jak się rozpocznie, są pierwsze straty, no to tam już potem idziemy go odbić, idziemy ich odbić, musimy im... No wiecie, co się dzieje, to się kula po prostu śnieżna tworzyć. Więc sobie tak pomyślałem, słysząc te słowa wtedy, dzisiaj sobie o nich przypominając, że ogłoszą wojnę, ale nikt na nią nie przyjdzie. I czy to w ogóle możliwe, mówiąc o tych emocjach i o tej świadomości naszej, że jeśli my jesteśmy świadomi, to my nie zasilamy energią nie tylko informacji, nie tylko social mediów, ale również tego, co się dzieje naokoło i możemy reagować zupełnie inaczej. Tak, i to jest też co właśnie to, tak jak mówię, social media są doskonałym przykładem tego, jak to działa też w świecie w energii za kulisami, bo jak podejdziemy do tego naszego życia trochę mniej poważnie, przestaniemy tak się tym wszystkim przejmować i bardziej spojrzymy na to, że to jest pewnej formy gra, gdzie ktoś tą grę stworzył, gdzie w tej grze są gracze, którzy grają, mają umówione role i tak dalej. No i ta gra też musi swoje zarabiać. Musi generować jakiś zysk dla tego, kto tą grę stworzył. Ale z drugiej strony, jak nie będziemy też skupiali się na tym, że no dobra, czyli ktoś tą grę stworzył, czyli jest ktoś nad nami steruje, ktoś nam ciągle coś podsyła, my albo w to wejdziemy, albo w to nie wejdziemy. Są osoby, które znają zasady tej gry, wiedzą, manipulują nami, a my jesteśmy tylko marionetkami i nic nie możemy. No ale właśnie to, co my chcemy przede wszystkim pokazać i myślę, że to jest w sumie najważniejsze to, co chyba tutaj wybrzmi, to, że właśnie to ty masz tą moc. Nie ma nikogo potężniejszego od ciebie. Nie ma nikogo, kto mógłby być nad tobą. I te osoby, które wydają się, że wiedzą więcej, które tym wszystkim zarządzają, one doskonale o tym wiedzą. I to one się tak naprawdę tego boją. Dlatego podsyłają różne tego typu historie po to, żeby ludzi w tym strachu trzymać. Na zasadzie jest taka polityczna dewiza dziel i rządź. Jeżeli ludzie są skłóceni, jeżeli im większe jest zmieszanie, bo jedni będą właśnie, opowiedzą się, że my jesteśmy za Ukrainą, ale w sumie to tam nie ma żadnej Ukrainy, tylko to są Stany, to my wolimy Stany, ale inni powiedzą, no ale te Stany to w sumie też tak w sumie średnio. To może jednak ta Rosja ma rację, może oni coś wiedzą takiego, czego my nie wiemy. A za chwilę jeszcze mamy Chiny, mamy inne i tak dalej, ale nie musimy tam daleko szukać. Wystarczy, że też sobie spojrzymy szczerze i uczciwie na to swoje poletko, jakie mamy w naszym codziennym życiu, że zawsze mamy wybór, jak chcemy zareagować na jakąkolwiek sytuację. I w momencie, kiedy do tego podejdziemy, że to oni się nas boją, bo wiedzą, jaką każdy z nas mocą dysponuje. Bo to jest ten klucz. Każdy z nas ma potężną moc. Można powiedzieć, zwykły człowiek, taki jak ty, taki jak ja, taki jak my. My mamy prawdziwą moc. I gdybyśmy się o niej dowiedzieli, to by nikt na tą wojnę nie poszedł. To jest ten moment, że kiedy my się dowiemy, kim naprawdę jesteśmy,
to nikt na tą wojnę nie pójdzie, bo po co? Ty poszedłbyś na wojnę? Ja też bym nie poszedł, bo po co mam iść? To już jest coś, co się wypala, ale to działa. Ten system jeszcze wie, że to działa. Dlatego takie rzeczy podsyła. I to, co zaczęliśmy mówić o tej astrologii całej, gdzie tutaj z absolutnymi ekspertami nie jesteśmy i w ogóle nie chcemy być nawet, ale to pokazuje też właśnie, jak te zmiany wyglądają, jak będą wyglądać. Żeby coś się zmieniło, to stare musi odejść. Stare musi umrzeć na jakimś poziomie, w jakimś stopniu. I jak ten Feniks z popiołów, na zgliszczach tego, co stare, może dopiero wybudować się nowe. I to nie znaczy, że teraz każdy musi doświadczyć wojny, bo jeżeli jesteśmy teraz w Polsce i jej nie doświadczyliśmy, to widocznie nie mamy takiego zapotrzebowania, to jak Magda mówiła. Ja to lubię patrzeć jak po prostu na wybór filmów na Netflixie. No na przykład ja osobiście lubiłem oglądać filmy wojenne. Nie wiem, Szeregowiec Ryan, Helikopter w ogniu, czy jakichś akcjach komandosów. Lubiłeś takie filmy? Już teraz nie, ale kiedyś oglądałem. Na przykład horrorów w ogóle nie lubię. Czyli horrorów też... Bać się nie lubiłem nigdy, więc to nigdy też nie nigdy oglądałem. nie były moje klimaty, ale filmy wojenne lubiłem oglądać. No i teraz to jest pytanie, no bo jak ktoś może wybrać wojnę? No jak ktoś może wybrać film horror? No, ludzie chodzą, są maratony w kinach od 20 do 3 w nocy, same horrory lecą i ludzie są zachwyceni. No a ty powiesz, no ale co w tym fajnego? No i to jest ten etap tego, że nie musimy wszystkiego rozumieć. Nie musimy rozumieć wyborów wszystkich osób, wszystkich istot, jakich dokonują. Wystarczy, że skupimy się na swoich wyborach. Bo tu mamy prawdziwe pole do popisu. Bo my tych wyborów dokonujemy 24 godziny na dobę, w każdej sekundzie naszego życia. I te wybory doprowadziły nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. I to chcę przez to też pokazać, że wiele rzeczy nam sprzyja. Z jednej strony układ planet. Z drugiej strony takie wojny, takie historie, czy nawet to, o czym mówiliśmy, historie związane z różnymi globalnymi sytuacjami, chorobami i tak dalej, są dla nas świetną dźwignią i trampoliną do naszego rozwoju. Bo to już jest moment, gdzie zaczynamy powoli się rozeznawać, że coś tu jest chyba nie tak, więc być może zacznę szukać trochę więcej odpowiedzi w sobie. Tak, ten rozwój, czyli odnajdywanie mocy w sobie. To już nie tylko chodzi o to, że dobra, to bierę sprawy w swoje ręce, walczę i coś tam ugram. Tylko te ostatnie wydarzenia w ostatnich latach, globalne choroby, kryzys, wojny i tak dalej, u wielu osób pokazują, jaką moc mamy do tego, żeby stworzyć szczęśliwe życie. Jaką moc mamy do tego, żeby tworzyć życie dla siebie piękne i dla osób nam bliskich. A nawet dzielić się swoją świadomością, dzielić się swoją wiedzą. Tak jak tutaj na kanale. I to jest ten pierwszy i ostatni krok, jaki tutaj robimy. Czyli to doświadczenie własnej mocy, bo to sprawia, że wiemy, że nikt nad nami nie ma kontroli, bo w swojej reakcji jesteś w stanie sam kontrolować. Wiesz, no ja ci mogę tutaj podsunąć na tacce różne rzeczy, ale nie zmuszę cię, żebyś ich zjadł. Na przykład dam ci tutaj jajeczniczkę, dam ci kawior, troszkę na przykład sypnę jakimś trochę narkotyków ci dam, no i mówię, wybierz co chcesz w tym momencie. A ty mówisz, no kiedyś może bym narkotyków spróbował, ale w sumie teraz już tego nie potrzebuję. Próbowałem kiedyś, no fajnie było, ale już tym nie rezonuje. Może teraz spróbuję sobie, w sumie kawioru nie jadłem, to bym kawior spróbował. Ale to jest tak, że wiesz... Oczywiście to jest tylko hipoteza, tak? Nie mówimy, co kto jadł. Ja mówię o swoich doświadczeniach. W tym momencie tylko i wyłącznie. Chodzi o to, że wchodzimy na bankiet zwany życiem, na który mamy pełne menu możliwości. Wszystko jest dla nas dostępne. I wojna, i cierpienie, i radość, spokój, obfitość. I to jest tak samo dostępne. Nie jest ani bardziej, ani mniej. Jest tak samo dostępne. Życie, tak zwane życie nas nauczyło, że o pewne rzeczy jest trudniej, że trzeba walczyć, trzeba się starać. W ogóle duże pieniądze to matko, to jeszcze nie dla mnie. Albo jak już je mam, to kurde, co to teraz? To w co je zainwestować? A jak tu stracę, a może trzeba wyjechać, bo przecież zaraz wejdą do nas, to już słyszę datę, już premier koledze znajomemu mówił, że już wiadomo, że data jest 20 czerwca, za rok wjeżdżają. Nikt takich informacji nie ma. Nawet byście wzięli najlepszego wróżbitę, astrologa na świecie, kogokolwiek, te osoby widzą jedynie strzępki informacji. Widzą pewien potencjał. Ale to, czy ten potencjał się zrealizuje, zależy od... I to tworzy depresję. Całe życie żyłem w kłamstwie i to się jednak da zrobić? A zmieńmy perspektywę na chwilę. Trzeba ostrożnie z takimi rzeczami, bo tam łatwo jest odlecieć. System
to nie tylko jest rząd, podatki, Bo to jest odwaga poznać siebie. wyjść poza swoją strefę komfortu. A co gdyby poszerzyć strefę komfortu? To wszystko jest moja wina. Wojna moja wina, że partner pije moja wina. Wtedy jest piękne życie. I nie tylko twoje, ale każdej osoby, którą spotykasz na swojej drodze. 85% ludzkości tam cały czas lubi przebywać. Dziś jak sobie tak myślimy, to nas w kaftan zawsze. Tego nam bardzo wszystkim brakuje. Czego ja się tu naprawdę boję? To nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszej rzeczy, na którą wszyscy czekali, mianowicie Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!